Ale się grało w basket, ty. Shaquille O'Neal. W poprzednim cieleniu to byłem ja. Tak to właśnie będzie wyglądało. Że nawet nie dacie pograć, nie? Najmniejszym. Ty będziesz piłki trzymał. Harry w kosza, Harry w kosza. On szybciej zaczął. Nie jestem w ogóle zdziwiony. Zobaczycie, jak Harry będzie grał w kosza. Ja właśnie wolałbym coś, co można potrzymać, a nie porzucać. Chociaż rzucanie też jest dla mnie. No tam. On nie dorzuci do kosza. Harry nie będzie wystawał za barierki, dlatego nie chce rzucać, ty. Ty, ale musiałbyś być w kulach czwartej, ty. To i tak by nic nie dało. Masz to. To, co się dzieje. Czekaj, mam jeszcze jeden rzut. Dziękuję, do widzenia. Jak dla mnie kule, ty? Ja nie było kuli, Meru, zjadłeś kulę, przyznaj się. No pamiętam ten pamiętny finał, bo mieszkałem wtedy u mojej świętej pamięci babci. To był mecz z Milanem, tam 3-0 Liverpool przegrywał, na 3-3 był remis, były rzuty karne. No i właśnie tam mój przeciwnik bronił te karne, no i Liverpool dzięki temu wygrał. Nie no, Adrian Dudek oczywiście. Jesteśmy na podobnym etapie kariery z Adrianem, więc na dobrą sprawę dla mnie i dla niego ta walka jest dobra. Mieliśmy trochę gorsze pasy. Spotkamy się 21 lutego w Lubinie, no i jeden z nas będzie musiał wygrać, żeby tą pasę po prostu przerwać, nie? No to tak szumi? Tak, no bo tutaj jest aerodynamika, nie? I tak jak walczyłem z Brichtą, zaszumiał. Ja powiem tak, na pewno nikt nie trzyma mocniej Cymbergaja niż Karzewski. Panowie nie grzeszą koordynacją. Patrz to. Patrz, co się zaraz dzieje, patrz to. Patrz to, patrz, co on robi. Patrz, co on robi, ty. Oj. Za krótkie racice, ty. To Wiór gra sam ze sobą, tego Cymbergaja. Tak woju właśnie Harego odbija z renegocjacją, jak Harry tutaj. Że co? Tak cię w boju odbija z renegocjacją kontraktu. No tak. Jak ty w tego Cymbergaja, ty. Masz, graj, ani się śmiejesz. Graj. Zobaczymy. Bardzo się cieszę z tej wygranej, bo byłem też po porażce. Musiałem wielu osobom udowodnić, ale także i sobie tak jakby swoją wartość. Bardzo dobry grappler i bardzo się cieszę, że po prostu w jego płaszczyźnie nie dałem sobie zrobić krzywdy. Piotrek miał bardzo mocno uchwyconą moją nogę. Nie wiem, dlaczego nie poszedł po skrętówkę. Wiele osób się dziwi. Może po prostu poniosły go emocje, ale tak jak mówię, tylko na moje szczęście. No co mogę powiedzieć? Już kiedyś Andrzej Gołota powiedział coś na temat takiego osobnika. Oczywiście żartuję bez takich rzeczy. Bardzo mocny, dynamiczny, będzie chciał mi głowę urwać, jak większość tych zawodników, z którymi walczę. Będzie pewnie przygotowany na moje zapasy, ale ja też będę przygotowany na jego stójkę. Mam nadzieję, że nie zrobię żadnych błędów, że po prostu polecę w niego jak parowóz i gdzieś się nadzieję na jakieś kolano, bo wiem, że raczej to będzie przygotowywał. Cześć wszystkim, jesteśmy teraz w Genku, w siedzibie Aspekt, tam gdzie trenuję swoją motorykę. Dzięki mojemu trenerowi od Performance Coach, od Devon Mars i Hercian jestem tutaj i motoryka jest bardzo ważna dla mnie. Każdy wie, jestem bardzo eksplozywny i fizycznie silny w trakcie walki, więc to potrzebuję i zobaczcie teraz jak trenuję i widzicie co wszystko trzeba zrobić, żeby być eksplozywnym. Dzisiaj jest taki luźniutki trening, robimy tylko kilka ćwiczeń, 4 ćwiczenia po 6 razy, żeby mieć tą eksplozywność i siłę. Pomiędzy treningami i ćwiczeniami robimy właśnie światełka z takimi fajnymi okularami. One blokują i otwierają wizję. Próbujemy właśnie przez to zwiększyć reakcję w trakcie walki. Bardzo mi się to podoba. Ćwiczę już tym ponad teraz 1,5 roku. Czuję, że reakcja w trakcie walki się ulepszyła i dużo osób widziałem, że też to używa w UFC tak samo, więc no super zabawka i fajnie się douczać i mieć więcej właśnie skillów w trakcie walki, więc naprawdę fajna rzecz. Pozdrawiam. 100 kilo, dobre ćwiczenie do obaleń i eksplozywności w tych takedownach, jak to mówią, żeby obalać i mieć właśnie tą siłę obalania. Bardzo fajne ćwiczenie, męczące.
Chłopaki z Łuka, czekam na zaproszenie. Jeżeli chcecie zobaczyć mój rekord, to naprawdę będzie ogień. Zapraszam, żebyście zobaczyli, ile wyciskam. Tutaj właśnie była cała moja historia dziecięca. I tutaj dorastałem, tutaj poznałem właśnie dużo ludzi. Tutaj zacząłem z moimi sportami walki. Więc no, przeżyjcie się fajne miasteczko, nie za duże. Może ze 100 000 osób tutaj mieszka, ale jednak w głębi duszy tęskni się za Polską i cieszę się, że jestem w Polsce i mogę zawalczyć właśnie. I niedługo wracam w lutym. Widzimy się 21 w klatce i będzie znowu okazja, żeby zawitać do Polski. Zapraszam do wykupywania pay-per-view na KSW TV albo na Kanal Plus. Zawsze jest możliwość do oglądania na żywo, więc naprawdę zapraszam do wykupywania pakietów. I ci, którzy mogą być, zapraszam do Polski, do Lubina. Super gala, bardzo mocna karta, więc zapraszam wszystkich i do zobaczenia. Ale Harry, ty. Po co się dzieje? Po co się dzieje? Po co? Wam pokażę, To jest to. śmiać zapaśnika. Dupy nie pomiędzy. O, 30. Harry wciska w siatkę. Zobacz, Harry wciska w siatkę, nie tak. Żaden nie trafiłem. O! Tak powiem. Już się nudzi do wygrywania to. Karzewski pokaże, jak z Majkuta napisał bokser. Ale Myślałem, że złapię. To rozrzewkowo było. O. Jeszcze byś miał więcej. 21 luty, Harry w Lubinie. Aj! Tai chi. Tai chi. Ty jeszcze będzie miał mniej ode mnie. Co ty? Maskotka za darmo chcesz. Ja lubię takie właśnie gry. Na myślenie. Też? Nie, no to ogólnie ja ostatnią walkę przegrałem z Kretesem. No bo tak średnio raz na 2 tygodnie Madar zrzuca relację, że to on jest 5., a nie ja. No więc no z 6. miejsca będę atakował teraz Artura, nie no. Dokleili mi, wiesz, wydrukowali mi zwycięstwo, ale... No ale jest co jest, nie? Zielone na czarnego się liczy, nie? Czerwony jest najszybszy. Jeden pedał jest. A i chciałem powiedzieć, że Harry nie jest kierowcą, tylko osobą kierującą. Albo osobą kierowywującą. Kierowniczą. Kierowniczą. Patrz to! Zobacz Harry'ego, patrz to. Dawaj, chłopie, jedziemy. Tak, autorycie robi, tak? Jest fota tu. Ale lecimy, chłopie, po to jeden. Jedyneczka. Cyk. Pach. Ale się klinczuje, ty pach. Dobra, dawaj. A jadą dalej, ty, bo to... Trzecia runda. Trzecia runda, ty. Teraz komu paliwa Teraz zostało? nie, teraz Koszerzewski odpadnie, bo już trzecia runda, to już Bez paliwa, ty. Ale idzie, ty. Montażysta. I polskie. Ja, montażysta. Jak Nie, zobaczy, tam nie- że wyciąłeś wszystkie najlepsze sceny, to tak będzie z tobą w Lubinie. Mam coś powiedzieć? Opowiedz historię swojej koszulki. Jak widzicie, Team Serbia. Niedawno byłem na przygotowaniach w UFD Gym, żeby pomóc mojemu koledze Milianowi Zdrawkowiciowi w przygotowaniach do jego ostatniej walki, którą wygrał. Milian wcześniej walczył w KSW. Nie było nam dane spotkać się w klatce, ale na macie jak najbardziej. Dostałem od niego jego t-shirt i śmialiśmy się, że nie jestem już Serbić, tylko Serbić. Wiesz, co to jest? Ten gościu, z którym robiłem ostatnią rundę? Roman Doliza, zawodnik z UFC. Ma tam sporo walk. Teraz przyjdzie do WCA, żeby robić. Bardzo dobry leg locker. Zresztą było widać, że za każdym razem jak próbowałem użyć jakiejkolwiek presji, to od razu wkręcał mi się pod nogi. Na szczęście trochę przerabiałem takich rundek
z chłopakami, czy to z Kamilem Wilkiem, z Zybim Tyszką, czy Bartkiem Sinorękim. Oni regularnie wkręcają się do nóg, więc nie jestem aż taki wydygany, jak to się dzieje. No ale fakt jest taki, że jakbyś cisnął raz porządnie i nie dał mi trochę powychodzić, to pewnie by mi kolano trzasnęło. Każdy wie, kto ma styl, kto ma branie. No na pewno nie znacie tej piosenki, ale jeśli znacie, to wielki szacun dla was i serduszko. Będzie, kurde, kompilacja moich najgłupszych min. Ale nie musisz nawet krzywić, żeby była dziwna. Prawda. 10 sekund, dawaj! Ciśniemy! Jako, że w województwie mazowieckim panują obecnie ferie, WUCA już po drugi rok z rzędu organizuje coś takiego, że codziennie o 13:00 zajęcia prowadzą inni trenerzy, zawodnicy. Dzisiaj ja miałem okazję poprowadzić trening dla takiej dosyć licznej grupy. Cieszę się, że młode osoby w swoim czasie wolnym znalazły chwilę na to, żeby przyjść i potrenować razem z nami. Mam nadzieję, że wytrwają w tym wszystkim i będą trenowały cały czas, bo ten sport to jest coś pięknego i cieszę się, że mogłem im dzisiaj coś pokazać. Dobra, trzeba ich trochę poprawiać jeszcze, nie? Bo to się naprodukuje, nagadam, a potem kurde nic nie poprawia. Taki człowiek ze mną. Super, fajnie się trenuje z takim mistrzem jak Sebastian Przybysz. Uwielbiam tego zawodnika, daje efektowne walki, no i trzymał kciuki 21 lutego. Wierzę, że and still, Team Przybysz, całym sercem. Raz, dwa, trzy! Nie chodzi o najwyższy wynik. Nie chodzi też o najniższy wynik. Chodzi o to, żeby ktoś strzelił 3 siódemki. Pierwsza osoba, która strzeli 7-7-7, wygrywa koszuleczkę. To zrobiliśmy też z nimi mały konkurs, a właściwie challenge na to, kto wykręci 3 siódemki na bokserze. Tutaj trzeba by w ogóle pochwalić dwóch chłopaków, którzy już po tym, jak cały challenge się skończył, to my jeszcze byliśmy dosyć długo na sali, bo ponad 1,5 godzinki i oni siedzieli i cały czas łupali w tego boksera, aż jeden i drugi wklepali 7-7-7. A oni też dostali ode mnie takie koszuleczki, no za wytrwałość i właśnie to jest coś fajnego, że chłopacy się nie poddali. Dobra, piesek próbuje nam przeszkodzić na siłę zabawką, więc na chwilę postaram się ją zabrać. Kto oglądał poprzedni dzień zostaw ze mną, to pamięta to mieszkanie. Meru na pewno pamięta te skosy, bo 2 razy mnie przyrnął i pamięta mojego kochanego pieska, który już ma 4 latka i nic nie zmądrzała. Tak, pokaż się ładnie. Dokładnie. Szybki posiłek w ciągu dnia, bo dzisiaj był jeden trening, no ale ustaliliśmy już, że nie lubicie oglądać zawodników, którzy są monotonni, tylko trenują, chodzą na fizjo i trzymają dietę. Więc ja tą dietę tak dzisiaj troszeczkę też złamię. Teraz sobie zjem lekki posiłek, bo jestem po treningach, a później przygotowaliśmy dla was coś specjalnego, więc oglądajcie. To jest napój bogów, czyli prozdrowotne piwo. Piwo zero jest bardzo zdrowe. Zapytajcie dietetyków. Nawet piwo alkoholowe jest bardzo zdrowe, tylko że małe dziennie, no ale 330 ml chyba nikt nie jest w stanie wypić i tylko jednego, nie? Więc u mnie soki pomarańczowe i piwka zero lecą codziennie w litrach. No, zwłaszcza, że to są też kalorie, a kalorii mam bardzo dużo, więc trzeba to dobijać. Jak żonka zrobi obiad, ostatnio to była jeszcze narzeczona, no ale już jesteśmy... To odsyłam też do ostatniego odcinka, bo nie dostał takiego hype'u, na jaki zasługiwał, bo Meru tam odwalił kawał roboty i mieliśmy po prostu serial 50-minutowy, serial o mnie i o tym, co się dzieje w moim życiu. To był dzień z zawodnikiem chyba, jeszcze wtedy nie Battle Corsy. Wtedy też jadłem posiłek właśnie wtedy od narzeczonej jeszcze, dzisiaj mam od żony. Spotkać pana Roberta nie tak łatwo. Panem jestem oczywiście, no teraz zaraz możemy włączyć w sumie, bo zawsze do jedzenia praktycznie oglądam. Przed którymś z KSW, już nie pamiętam, w 2020 albo 2021 mój team spotkał Roberta Makowicza i nagrał mi taką przemowę motywacyjną, że jak przegram, to będę miał z nim do czynienia. Patrz Kacper, kogo spotkaliśmy po drodze do windy. Kacper, jak jutro nie wygrasz, to już miał ze mną do czynienia. Dawaj, chłopie, ciao. No i wtedy chyba przegrałem z Krakusem, więc czekam na te do czynienia cały czas. Założyłem teraz też kanał na YouTubie, może kiedyś się uda jakieś kolabo zrobić, wiesz, z gotowania czy z próbowania posiłków w restauracjach. No zobaczymy, nigdy nie wiadomo, nie? Ale no pan Robert, top of the top, po prostu guru YouTube'a i ulubiona chyba postać wśród, no nie wiem, czy można nazwać celebrytą, ale wśród ludzi kamery, nie? Мы уже умылись, зубы почистили, теперь позавтракаем, отведем ребенка в школу и
жесткая тренировочка. Сегодня у нас по плану бег. Поедем в красивое место, побегаем, повзрываемся, сделаем кардио-тренировку. Я когда с женой познакомился, я уже занимался спортом. И, короче, ну... Я знала, что подписывать. Не, ну поначалу как бы она не очень была, когда она увидела там все эти бои, то все, ей не очень понравилось. Плюс она потом забеременела. Ну, мы так не с не богачи сами. Как бы самому надо деньги было зарабатывать, то все. Она, да что ты этот спорт? Типа там у тебя одни травмы, то все. Ну, поначалу так было, конечно. А потом она поняла, что меня не переубедить. Что я, если что-то затеял, то все, до конца уже. Предыстория, я же говорю, моей семьи такая, что я, когда познакомился с женой, я уже, как бы, у меня уже были желания, цели именно стать бойцом. Тогда, конечно, просто это были мечты, цели и тому подобное. И мы тогда вместе, так бы сказать, жена вместе со мной. Я тогда плотно начал тренироваться, она со мной тогда начала жить вместе, потом родила ребенка, то все, и вот эти все проблемы, мы все вместе через это прошли. И это, получается, даже не мой конкретно путь, а путь всей моей семьи. Вместе со своей семьей, в принципе, ко всем этим победам я и пришел, поэтому семья — это часть всех этих побед. Ну, папы у меня не было, а мама, ну, она работала так продавцом. Был отчим работал, получается, лесоповальщиком он был. Валил, ну, Ты типа... не был спортсменом в семье? Нет, отчим был спортсмен. Он, в принципе, тоже заложил немного меня. Он был мастер спорта по бегу в СССР. Вау, обалдеть. Но я, на самом деле, он, типа, тоже хотел с меня бегуна сделать. Я футболом плотно занимался. Карьера у меня была футбольная. Очень пытался мне привить, типа, тоже, чтобы я там бегал. Но у меня проблема с моими короткими ногами. Ну, тянуло постоянно. С кем-то подраться на улице. Не знаю, я такой всегда маленький был ростом. Ну, злой. На фотографии это был зал-подвал. Подвал в двухэтажном доме. Это была чисто качалка, там не было, это не секция, ничего такого. Это чисто качалка. Мы там качались, у нас там было чучело, сделанный манекен с чучела. И была груша. И мы, короче, приходили, там покачались, и потом убивали этот мешок. Это чисто такой old school. Самоучки, так скажем. Пошел попробовать в зал, там зал был по кикбоксингу вообще. Я пришел, начал там всех бороть, ломать. Тренер мне говорит, да не, говорит, тебе надо, наверное, на... Тогда еще это не ММА называлось, а... Блин, сейчас не вспомню как-то... Ну, типа, бои без правил, вот такого рода. И я просто начал ходить, тренироваться. Вот мне хотелось стать сильнее, потому что... Вот так получалось, что я приезжал на соревнования, там, то все, и выигрывал. Выиграл. И меня, знаешь, втянуло это... Ну, в кураж. Мне хотелось больше, tak jak зависимость taka. W sumie to dzięki walce z Krakusem złapałem kontakt, można powiedzieć, z całym teamem Octopusa. Znaczy ja wtedy tego nie pamiętałem, bo byłem w takim stanie razem z Marcinem, że leżeliśmy oboje pod tlenem. Wtedy Dawid powiedział... Dasz nam chwilkę? Tak? Dasz nam chwilkę? Dawid po tej walce powiedział, że mam otwarte drzwi do klubu, no i w sumie z tego skorzystałem. Można powiedzieć, od 3-4 lat staram się w miarę regularnie tam przyjeżdżać na treningi i bardzo sobie to cenię, bo jest tam bardzo mocny skład, zwłaszcza w mojej kategorii wagowej i naprawdę moim zdaniem z najlepszych, jeżeli nie najlepszy trener w Polsce, więc tak jakoś naturalnie wyszło. No to Łodzi kawałek mam, ale jakoś jestem w stanie to przeboleć, te wyjazdy. Będzie to polskie w twoim narożniku, czy nie? Jak to wygląda? Pomidor. Jak ktoś jeszcze nie wie, to założyłem kanał na YouTubie i odsyłam też na swój kanał, bo są 3 odcinki z mojego pobytu w Bośni, więc bardzo, bardzo zachęcam. Napisał do mnie Adam Pałasz, Adaś z Jabora, popularny, bo pojechał tam do Martina Batura, do tego ciężkiego z FNC na sparingi. Pojechał wtedy właśnie do klubu Roberto Soldicia i przygotowywał się tam też zawodnik z 8-4 na FNC,
na trzecią swoją walkę zawodową ten Jure Jurić. No i zapytał Roberto Adasia, czy nie ma kogoś tutaj u siebie w klubie, co w tej 7-7-8-4 chodzi, kogoś mocnego do sparingów. No i zaproponował mnie, no i ja się budzę rano i tak zaspany popatrzyłem na telefon, odłożyłem i poszedłem z powrotem spać. Godzinę później się budzę i mówię do żony, ale miałem porąbany sen, że Roberto Soldić mnie zaprasza do siebie na sparingi, nie? Mówię, co ty tam gadasz, nie? Patrzę na telefon, wchodzę na wiadomość, a tam normalnie napisał do mnie Adam Pal, że Roberto mnie pyta, żebym wpadał do Bośni, tam do Witeżu, do nowego gymu, co wybudował. To trwało, mój namysł trwał jakieś 5 minut, bo jeszcze musiałem tylko skonsultować parę rzeczy z żoną logistycznie, parę treningów poodwoływać, no i w sumie 4 dni, chyba czy 5 dni później byłem już w Warszawie i leciałem do Sarajewa. No dla mnie fajna przygoda, bo mogłem też tam porobić z mocnymi chłopami, udało się na tam 2 rundki z Roberto złapać, to tam nie będę mówił jak poszły, ale jakoś poszły. No i ogólnie bardzo, bardzo fajne przeżycie i myślę, że tam jeszcze nieraz moja noga postanie. Tyle, co poznałem Roberto i ogólnie tą ekipę tam, to nie sądzę, żeby coś mówili na mój temat, takiego wiesz, żeby zdradzali jakieś moje specjalne techniki i tak dalej. Raczej tam jest wszystko w takim duchu sportowym. Nawet Roberto się śmiał, że jak wrzuciłem z nim zdjęcie, to podszedł sam do mnie Roberto i mi pokazuje, że Artur się do niego, wiesz, spultał, co on u ciebie robi, przecież ja z nim walczę, a my jesteśmy kolegami, nie? No, wiesz, Roberto mówi, że brother, everybody got to fight everybody, nie? No, więc no to jest na tyle też środowisko takie, wiecie, no, może nie to europejskie, jakie hermetyczne, no ale każdy z każdym gdzieś w którymś momencie się przetnie na treningi. Trzeba walczyć, jak chce się walczyć z najlepszymi, chce się zdobywać pasy, no to trzeba walczyć. Mam nadzieję, że tam Artur się dobrze przygotował, Roberto. Obiecuję, że czeka cię bardzo ciężka przeprawa.